Dzień dobry Państwu. Faktycznie przyjechałam z Turbii, gdzie pracuję prawie 30 lat. Nie jestem niestety historykiem, ale Dezyderego Chłopowskiego i Turbię całym sercem kocham i mówię, że Turew to jest mój drugi dom. Tematem prelekcji jest generał Dezydery Chłopowski, prekursor nowoczesnego rolnictwa, kształtowania krajobrazu i pracy organicznej. Proszę Państwa, Dezydery Chłopowski był niecodziennym człowiekiem swojej epoki. Na wskroś Polski, a jednocześnie pozbawiony polskich wad. Jak powiedział o nim po jego śmierci ksiądz Walerian Kalinka, zmartwychwstaniec. Dezydery Chłopowski był człowiekiem niezwykle pracowitym, który cenił sobie gotowość do podejmowania wyzwań, konsekwencje w realizowaniu zamierzonych planów, otwartość, a jednocześnie żył przez całe życie według najwyższych polskich patriotycznych wartości i dewizy Bóg, honor, ojczyzna. To Dezyderemu Chłopowskiemu zawdzięczamy rozwój nowoczesnego rolnictwa na ziemiach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale również Wielkopolska w dużej części dzięki niemu zyskała miano lidera gospodarności opartej na pracy całego społeczeństwa. Dezydery Chłopowski był człowiekiem niezwykle charyzmatycznym. Zarażał swoją ideą, swoim sposobem myślenia całe swoje otoczenie. Nawet to, że był dosyć surowym człowiekiem, katolikiem, nie przeszkadzało mu we współpracy z liberałami, których również inspirował. Generał Chłopowski inspiruje następne pokolenia i z całą pewnością można powiedzieć, że jego dziedzictwo trwa do dziś. Dezydery Chłopowski urodził się w Turbii albo w Śmiglu, bo tego do końca nie wiemy, 23 maja 1788 roku jako syn Józefa Chłopowskiego, starosty kościańskiego i Urszuli z Moszczeńskich. Matka Dezyderego Chłopowskiego była podobno kobietą zacną, dała mu patriotyczne wychowanie. Nie można jednak mówić, że miała ona wielki wpływ w jego wykształcenie, ponieważ zmarła, kiedy Dezydery miał 8 lat. Ojciec Dezyderego Chłopowskiego, Józef, był z kolei takim typowym przedstawicielem szlachty, utracjuszem, który prowadził wiele mało opłacalnych interesów, jednocześnie mało legalnych i doprowadził do ruiny odziedziczony majątek turewski. Wychowaniem Dezyderego zajmował się ksiądz Steinhoff, którego starosta kościański zatrudnił do edukacji syna. Uczył on go języka francuskiego, ale również kultury i historii Francji, państwa, które miało olbrzymi wpływ na cały wiek XIX. Kiedy Dezydery miał 8 lat, został oddany do konduktu pijarów w Rydzynie, a kiedy miał lat 14, ojciec zapisał go do pułku dragonów pruskich, który stacjonował w Śmiglu i w Kościanie. Nie była to jednak typowa służba wojskowa. Dezydery na co dzień mieszkał w Berlinie, gdzie studiował w Wyższej Szkole Artylerii Wojskowej. Mieszkał na pensji francuskiej, gdzie poznał przedstawicieli arystokracji francuskiej, braci Karamanów, z którymi przyjaźnił się całe życie. Był nawet przez moment zaręczony z ich siostrą, ale do ślubu nie doszło. Chłopowski uczestniczył jedynie w manewrach pułku. Na co dzień przebywał w Berlinie. W 1805 roku ojciec wypisał go z pułku dragonów, ponieważ miał obawy, że przyjdzie Dezyderemu walczyć jako żołnierzowi pruskiemu przeciwko Napoleonowi. Ale Chłopowski jeszcze przez rok studiował w Berlinie i szkołę tę ukończył w stopniu porucznika. Kiedy w 1806 roku do Berlina wkroczyli Francuzi, Napoleon Bonaparte, Chłopowski był tym,
który wskoczył na konia, aby być pierwszym, który przywiezie tę dobrą nowinę Polakom w Poznaniu. W Poznaniu została utworzona Gwardia Honorowa, która miała przywitać Napoleona. Składała się ona ze 100 przedstawicieli szlachty i ziemiaństwa Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a Chłopowski, wtedy 18-letni, uczył w niej musztry. Kiedy Napoleon wkroczył do Poznania, oczywiście został z wiwatem przywitany, gwardia miała później honor eskortować Napoleona podczas swoich przejażdżek po okolicy Poznania i podczas jednej z nich, gdzieś pod Konarzewem, wojska francuskie weszły w potworne błota, z których nie potrafiły znaleźć wyjścia. I to wówczas, być może znał te tereny Dezydery, ale to on właśnie znalazł bezpieczne przejście i wskazał wyjście z okrzykiem "Un polonais passe partout", Polak przejdzie wszędzie, Polak potrafi wszystko. I tym zachowaniem ściągnął na siebie uwagę, przykuł uwagę samego Napoleona, który zaprosił go na obiad. Obiad ten był swoistym egzaminem. Niestety nie zachowało się, co panowie jedli. Ale wiadomo, że rozmowy nie były łatwe. Dezydery był wypytywany o sposób kształcenia w szkołach pruskich, o stosunki między chłopami, Żydami w Wielkim Księstwie Poznańskim. Obiad ten trwał pół godziny, a zaważył na całej przyszłej karierze napoleońskiej Dezyderego, a może nawet i całym życiu. Od tego czasu trwała wielka łaska i życzliwość cesarza względem młodego Polaka, aż do jego niespodziewanego odejścia z wojsk napoleońskich. Chłopowski już po udziale w kampanii hiszpańskiej, austriackiej, rosyjskiej i częściowo saskiej, już po odebraniu wielu zaszczytów, odznaczeń, awansu do stopnia pułkownika, tytule barona Cesarstwa Francuskiego, dowiedział się zupełnie przypadkiem, eskortując sekretarza Napoleona, generała Fajna, o planach Napoleona względem Księstwa Warszawskiego. Dowiedział się, że Napoleon za cenę pokoju z Rosją chce oddać carowi Księstwo Warszawskie. Dezydery wszystko to, co miał, zawdzięczał Napoleonowi, ale dłużej tej sprawie służyć nie chciał i nie mógł. Podał się do dymisji. Dymisja ta została przyjęta w czerwcu 1813 roku, ale decyzja Chłopowskiego spotkała się z potworną krytyką otoczenia. Nazywany był niewdzięcznikiem, wręcz zdrajcą. Wówczas panowało takie modne przekonanie, romantyczne, że wiernym należy być do końca, bez względu na konsekwencje i że nie jest rolą młodego oficera ocena działań dowódcy. Chłopowskiemu jednak w głowie krążyły myśli, które usłyszał i słowa, które usłyszał kilka lat wcześniej od Tadeusza Kościuszko pod Paryżem, który mówił, że wprawdzie warto od Napoleona uczyć się wojaczki i strategii wojskowej, by później w przyszłości służyć swojej ojczyźnie, ale nie należy w nim pokładać nadziei na odzyskanie niepodległości, ponieważ nie zrobi on nic dla sprawy polskiej. Chłopowski też już w tamtym momencie zrozumiał, że niemoc gospodarcza i ekonomiczna polskiego społeczeństwa czyni go nieważnym w rozgrywkach wielkich mocarstw. Zrozumiał też, że jedynie mocne gospodarczo, silne ekonomicznie, świadome, wykształcone i solidarne społeczeństwo oprze się normalizacji. Zanim jednak zaczął swoje działania na tym polu, musiał uporać się z tym, co zastał w Turwi po powrocie z wojen napoleońskich. Turwia była wtedy w rękach Chłopowskich od blisko 100 lat. Turwię zakupił podczaszy poznański Ludwik Chłopowski w 1730 roku. Majątek jego podwoił jego syn Stanisław Chłopowski i roztrwonił
Józef Chłopowski, ojciec Dezyderego Chłopowskiego. I w ogóle ta właściwość, co ojciec zbudował, to syn utracił, praktycznie trwała w Turwi do 1939 roku. 939 roku. Dość powiedzieć, że Dezydery Chłopowski nie dostał, tylko kupił majątek turecki od swojego ojca w lipcu 1815 roku. Majątek był wart 1 200 000 talarów, długi wynosiły 1 120 000 talarów. Ciążyła na nim jeszcze renta, którą musiał wypłacać swojej macosze Marii Boguckiej, ponieważ jego ojciec po śmierci matki Urszuli ponownie się ożenił właśnie z Marią Bogucką, miał z nią syna Jana Anselma, przyrodniego syna brata Dezyderego. No ale Chłopowski miał majątek po swojej matce, Chmielnik pod Krakowem, z którego czerpał jakieś zyski na spółkę ze swoją siostrą Zofią. No i miał rentę baronowską, która wynosiła wtedy 4000 franków. Podobno wystarczała na bardzo wygodne i wystawne życie i Chłopowski postanowił ją wykorzystać dla ratowania Turbii. Jako dygresję powiem, że państwo francuskie wypłacało rentę baronowską do końca życia ostatniego barona Cesarstwa Francuskiego Chłopowskiego Stanisława, który zmarł w 1928 roku. Czyli on był prawnukiem Dezyderego Chłopowskiego, generała. Oczywiście kwota była cały czas ta sama, ale mocno zdewaluowana. Dezydery Chłopowski doskonale wiedział, że nie był przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nic nie wiedział o rolnictwie, gospodarce roślinnej, zwierzęcej. Wyjechał zatem do Anglii, gdzie wówczas rozwijało się nowoczesne rolnictwo. Wyjechał do hrabstwa Norfolk na taką farmę przodującą pod wieloma względami Thomasa Williama Cooka, gdzie uczył się wszystkiego od podstaw. Uczył się, jak oporządzać zwierzęta, uczył się siać, orać, uczył się sadzić zadrzewienia, uczył się klasyfikować glebę ze względu na jej jakość, uczył się pozyskiwać sadzonki, materiał szkółkarski do nasadzeń. Uczył się praktycznie wszystkiego. I widok tego wtedy już przecież 30-letniego oficera wojsk napoleońskich, pracującego jak zwykły robotnik rolny, musiał zdumiewać rolników, u których praktykował. Potem Chłopowski wyjechał do Szkocji, dlatego że zrozumiał, że klimat szkocki jest bardziej podobny do klimatu Turbii. Tam wizytował najbardziej okazałe i znane majątki i farmy, ale również był słuchaczem na wykładach i prywatnie kontaktował się z wykładowcami Akademii Rolniczej w Edynburgu. W Szkocji również zapoznał się z podstawami mechanizacji rolnej. Tam po raz pierwszy zobaczył siewniki, stratyfikator, kierat. Tam również zrozumiał, że najważniejsza jest równowaga, zrównoważony rozwój w gospodarstwie, że trzeba tak to ułożyć, aby produkcja roślinna odpowiadała produkcji zwierzęcej i wówczas będzie możliwość uruchomienia przetwórstwa, które zapewni wyższe dochody. Zdecydowanie lepiej przecież jest sprzedać ser czy mleko, ser czy masło, a nie mleko, czy też lepiej sprzedać spirytus niż ziemniaki, dokładnie. Przyjechał do Turbii, jeszcze nie przyjechał do Turbii. Jeszcze jest w Szkocji. Jeszcze jest w Szkocji. Jako podsumowanie chcę powiedzieć, że właśnie wiedza praktyczna, jaką Chłopowski zdobył w Anglii i w Szkocji, wraz z jego wykształceniem, jakie zdobył w Szkole Politechnicznej w Paryżu podczas służby u Napoleona
z organizacją, umiejętnością organizacji ludźmi i zarządzania ludźmi, cechami charakteru Chłopowskiego, jego pracowitością były gwarantem przyszłego jego sukcesu. To znikąd się nie wzięło. On doskonale wszystko zaplanował i do wszystkiego się przygotował. Dezydery przyjechał do Turbii na przełomie 1819 i 20 roku. Przywiózł ze sobą ze Szkocji, oczywiście pług szkocki, przywiózł włodarza i mechanika rolnego. Od razu rozpoczął wielką reorganizację swojego gospodarstwa, która polegała początkowo na nowym podziale ziem. Chłopowski dzielił ziemię ze względu na ich jakość. On nie znał gleboznawstwa w dzisiejszym tego rozumieniu. Dlatego też dzielił ziemię na lekkie, średnie i mocne. Oczywiście ziem lekkich było w Turbii najwięcej. Chłopowski nowe oddziały, czyli nowe pola, które miały kształt czworokątów i miały wielkość około 8 hektarów, czyli nawet na dzisiejsze warunki to były duże pola, obsadzał zadrzewieniami. Podczas podziałów powstawały również kliny i nieużytki, je również zadrzewiał i zakrzewiał. Dezydery Chłopowski w miejsce znanej wcześniej trójpolówki wprowadził płodozmian, czyli rotację upraw. Na każdym rodzaju gleb stosował inny płodozmian. Jednocześnie uważał, że nie należy za bardzo się rozdrabniać i że prowadzenie większej ilości niż 3 płodozmianów zbytnio skomplikuje pracę i może się okazać niepotrzebne. Chłopowski sprowadził do Turbii nowe gatunki roślin oraz nowe rasy zwierząt. Wiązało się to z płodozmianem. Jeżeli Chłopowski wprowadził płodozmian, zaczął orać pługiem żelaznym, stworzył cudowne warunki dla uprawy roślin okopowych, ale musiał również wprowadzić rośliny motylkowe. Znana była wówczas już na terenach naszych koniczyna biała. Chłopowski wprowadził również koniczynę czerwoną inkarnatkę i przelot na glebach słabszych. Samym wprowadzeniem inkarnatki wcale nie była prosta sprawa, dlatego że zarządca turewski, pan Rymkiewicz, nie rozumiał zupełnie potrzeby siania kwiatków. Argumenty takie, że koniczyna wzbogaca glebę w azot i będzie bardzo wysokobiałkowym pokarmem dla zwierząt, zupełnie do niego nie przemawiały. I w rodzinie Chłopowskich, Murawskich, czyli ostatnich właścicieli Turbii, zachowała się taka anegdota, że podobno Dezydery Chłopowski postanowił w bardzo zabawny sposób przekonać pana Rymkiewicza do tej koniczyny. Na łące, dzisiaj nazywamy ją ujeżdżalnią, która graniczy z dziedzińcem pałacowym, Dezydery Chłopowski wysiał, jadąc konno, nasiona koniczyny w kształt liter składających się na nazwisko Rymkiewicz. Kiedy ta koniczyna zakwitła, to podobno pan zarządca został zaproszony na górny taras pałacowy, ten pod zegarem, i została mu pokazana ta koniczyna układająca się pięknie w nazwisko Rymkiewicz. No i podobno się przekonał. Sprowadzał do Turbii nowe rasy zwierząt. Chłopowski sprowadził do Turbii mięsne rasy krów z Szwajcarii. Dawały one więcej mięsa z jednej sztuki, ale również dawały więcej mleka i było ono bardziej bogate w tłuszcz. Do Turbii sprowadził również ludzi, którzy się zajmowali tymi krowami i znali się na przetwórstwie mleka. I stąd na stałe praktycznie do języka weszło określenie Szwajcar jako fachowiec od obory. Bardzo szybko tego mleka było tak wiele, że zbyt dużo na warunki, na potrzeby turewskie. Z kolei Poznań był zbyt oddalony, żeby wozić mleko.
Dlatego też ruszyła w Turwi, zapewne przy udziale owych Szwajcarów, mleczarnia, która produkowała masło na rynek poznański. Podobno było ono bardzo cenione. Chłopowski sprowadził do Turwi również owce. Uprawa koniczyny dawała wielkie możliwości wypasania dużej ilości, dużego stada i stado tureckie liczyło 1600-1800 sztuk. Chłopowski sprowadził do Turwi francuskie owce wełniste i mięsne rasy Rambouillet, które w krzyżówce z owcami dotychczasowymi w Turwi, a były to głównie elektorały i negretti, dawały zwierzęta cięższe, znowu dające więcej mięsa, zdrowsze, bardziej odporne na choroby, które dawały wprawdzie wełnę troszeczkę grubszą, ale była ona zdecydowanie dłuższa niż wcześniejsze zwierzęta dawały. I Turew przez długie lata później była jedynym miejscem, gdzie można było kupić w księstwie poznańskim tak zwane rozpłodniki rasy Rambouillet. Przyjeżdżali po nie nie tylko właściciele majątków polskich, ale również niemieckich. Chłopowski zaczął orać szkockim pługiem, który przywiózł ze Szkocji, w miejsce znanej wcześniej Sochy. To również nie było łatwe zadanie, dlatego że chłopi tureccy byli niezwykle związani z ziemią, która ich karmiła, na której się urodzili. Nie chcieli orać pługiem żelaznym. Uważali, że spotka ich za ten grzech kara, ponieważ uważali, że to trochę tak jak kroić matkę naszą nożem. Chłopowski jednak nie łamał charakterów swoich ludzi. On szukał zawsze sposobu, żeby przekonać ludzi do swojego sposobu myślenia, gospodarowania, do nowych metod. Dlatego też sprowadził do majątku chłopów z Chmielnika, spod Krakowa, z majątku swojej matki, którzy jako niezwiązani z tą ziemią turewską orali ją aż miło, a kiedy krakowiacy się nauczyli, no to oczywiście również chłopi w Turwi się przekonali do pługu szkockiego. Pług szkocki orał głębiej, na głębokość 20-30 cm, więc powodował też wychodzenie z ziemi, wyciąganie z ziemi większej ilości kamieni, które trzeba było zbierać. To również nie było zupełnie zrozumiałe. Chłopi mówili, że pułkownik zwariował. Nie dość, że pości w piątki, modli się, no to jeszcze kamienie każe wyciągać. A przecież kiedyś w Boga nie wierzył. Dezydery Chłopowski z braku kapitału przeleciałam przez uwłaszczenie chłopów. Tak, Dezydery Chłopowski był wielkim przeciwnikiem pańszczyzny. Uważał ją za taki największy powód rozpasania szlachty i utraty niepodległości. Dlatego też dążył jeszcze przed ogólną ustawą do uwłaszczenia chłopów w swoim majątku. Nie miał wielu zwolenników. Chłopi byli straszeni, zwłaszcza z ambony, wysokimi czynszami, odszkodowaniami. No i bali się tego, co nieznane. Chłopowski i na to znalazł sposób. Opowiada się w Turwi taką historię, że Chłopowski kazał pańszczyźnianym chłopom kopać stawy w parku w Turwi. I podobno wykopali 4 i zgodzili się być ludźmi wolnymi. Ile w tym prawdy nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że papiery uwłaszczeniowe zostały podpisane i chłopi w Turwi stali się wolni po świętym Wojciechu, czyli 23 kwietnia 1823 i potem 25 roku, ponieważ uwłaszczenie na wszystkich ziemiach było dosyć długim procesem. W Turwi trwało 2 lata, były takie majątki, że to trwało ich dziesięciolecia. Chłopowski w dokumencie uwłaszczeniowym przekazywał chłopom swoje najlepsze ziemie
mówiąc, że on sobie z piaskami poradzi, chłopiej niekoniecznie. I również w tym dokumencie deklarował zawsze gotowość na to, aby chłopi mogli zarobić w jego majątku na czynsze i tak zwane odszkodowania. Chłopowski z braku kapitału na nowe zabudowania zboże nauczył się na wzór angielski przechowywać przez zimę w stogach, które na długo później weszły do krajobrazu Wielkopolski. Nauczył się te stogi ustawiać tak, aby kłosy zimą nie przemarzały. Pług szkocki orał głębiej, ale był również cięższy i konie tureckie były zbyt lekkie, żeby go ciągnąć. Dlatego też Chłopowski sprowadził do majątku konie arabskie i właśnie krwią koni arabskich uszlachetniał konie tureckie. Poza stogami ważne jest jeszcze to, że te owce, które były wełniste sprowadzone do Turbii, były sprowadzone również dlatego, że one mogły przez cały rok stać na pastwisku. Desdery nie miał pieniędzy na tak zwane pasywa, na budowanie spichlerzy, stąd te stogi, na budowanie owczarni nowych czy remontowanie jakichś obór. Stawiał jedynie wiatę na pastwisku. Najczęściej było przecież oczko jakieś śródpolne, gdzie była woda. Wiata chroniła zwierzęta od deszczu i słońca i bardzo niskimi nakładami finansowymi, ale również pracy, to stado się praktycznie samo obsługiwało. Nawet płotów nie musiał budować, ponieważ to pastwisko było obsadzone błogiem zajęczym albo tarniną, które było przeszkodą nie do przybycia do tych zwierząt. Wprowadził nowoczesne narzędzia i maszyny rolnicze. Wprowadził nie tylko pług szkocki, ale w majątku tureckim używano również siewników do traw, do koniczyny. Używano młotkarni, która bardzo ułatwiała omłoty. Używano obsypników i siekaczy do ziemniaków i buraków. Siekacze ułatwiały przygotowywanie paszy dla zwierząt. Później dopiero pojawił się w latach 30. stratyfikator, a pierwszy kieras kupiono już w latach 50. Zdobywanie tych narzędzi i maszyn nie było sprawą prostą, dlatego że nie było wówczas rozbudowanej kolei. Wszystko trzeba było przywieźć, najczęściej z Berlina konno, ale dosyć szybko rzemieślnicy polscy w okolicy nauczyli się na początku naprawiać, a potem produkować proste narzędzia, takie jak obsypniki i siekacze. A w 1855 roku przyszła rewelacyjna pomoc w postaci uruchomionej w Poznaniu fabryki machin i narzędzi rolniczych przez Cegielskiego. Troszeczkę już mówiliśmy o przemyśle przetwórczym, ale tutaj trzeba powiedzieć, że Desdery Chłopowski właśnie prowadząc tą zrównoważoną gospodarkę roślinną i zwierzęcą, a jednocześnie łącząc wszystkie pola kolejką wąskotorową, bardzo szybko mógł w prosty sposób uruchomić przemysł przetwórczy i poza mleczarnią była w Turbii olejarnia, był browar, była gorzelnia i była cukrownia. Cukrownia ruszyła w 1836 roku. Była to czwarta uruchomiona gorzelnia w Wielkim Księstwie Poznańskim, jednocześnie najbardziej nowoczesna. Ona używała maszyn parowych i pasów hydraulicznych. W 1842 roku zatrudniała 40 sezonowych robotników i wypracowywała zysk równy 20% zysku całego majątku, co świadczy o jej rentowności. Z kolei gorzelnia w Turbii za czasów Desdery'ego Chłopowskiego używała starych technologii, praktycznie przez całe życie Desdery'ego i jeszcze jego syna produkowała na granicy opłacalności, ale dawała
jako produkt uboczny wywar, który był znakomitą paszą dla zwierząt. I tutaj jako dygresję powiem, że rozbudował, unowocześnił gorzelnię w Turbii dopiero Zygmunt Chłopowski, wnuk Dezyderaty Chłopowskiego, i poza pałacem warto stwierdzić również gorzelnię. Oszczędność, mądre gospodarowanie pozwoliły Chłopowskiemu na szybką spłatę długów i powiększenie majątku. Po spłacie kary pieniężnej i odsiedzeniu wyroku w twierdzy szczecińskiej, Chłopowski zaczął wykupywać co lepsze majątki w okolicy Turbii: Brodnicę, Marniczki, Ślepy, Obaszek, Karmin, Żoły, Zbrojowo, Brodnikowo. Majątki te były najczęściej zadłużone, dlatego też były stosunkowo niedrogie. Kupował je też pojedynczo, co też zmniejszało kwoty. Ostatecznie Chłopowski kupił od swojego ojca 11 000 mórk brandenburskich, a przekazał swoim dzieciom 30 000, czyli praktycznie potroił swój majątek, który również kupił, a nie dostał. Nieodzownym elementem nowoczesnego, dobrze zorganizowanego gospodarstwa było to, co dziś nazwalibyśmy kształtowaniem krajobrazu, czyli świadome, planowane wprowadzenie zadrzewień i zatrzewień w krajobrazie rolniczym, które organizowały przestrzeń gospodarstwa, ale również wprowadzenie rotacji upraw, czyli płodozmianu. Rola zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym jest nieoceniona. Dezydery Chłopowski wiedział z praktyk w Anglii, że zadrzewienia pełnią rolę wiatrochronną, czyli ograniczają erozję wieczną przez to, że wyhamowywują, zmniejszają porywy wiatrów, czyli również zmniejszają parowanie gleby. W tym celu sadził zadrzewienia robiniowe z robini akacjowej, które tworzyły pasy wysokie, luźne, ażurowe, dlatego że zwarta ściana drzew, ona odbija wiatry, a tu chodzi o to, aby te wiatry się rozłożyły na mniejsze. Chłopowski również sadził zadrzewienia owocowe i robił to głównie wzdłuż traktów i dróg. Sadził aleje jabłoniowe, gruszowe, ale również czereśniowe. Miał zatem z nich owoce. Od samego początku Chłopowski podzielił zadrzewienia na tak zwane wręby, na 18 wrębów i co roku jeden z nich wycinał. Miał zatem bardzo dobrej, wysokiej jakości drewno na potrzeby gospodarstwa. Jak już te zadrzewienia troszeczkę podrosły, to były one miejscem życia zwierzyny, głównie saren, jeleni to chyba nie, ale sarny dziki na pewno. Były również dzisiaj niespotykane ptactwo, jak na przykład bażanty czy przepiórki, kuropatwy, które trafiały później na stół dworski. Dzisiaj wiemy, że już w pierwszym roku po wprowadzeniu zadrzewienia zimuje w nim 10 000 razy więcej owadów drapieżnych. Chłopowski jeszcze o tym nie wiedział, ale owady te drapieżne później żywią się tym, co znajdą na polu. A ponieważ są drapieżne, to nie żywią się naszymi uprawami, roślinami, tylko szkodnikami żyjącymi na roślinach. Chłopowski w remizach, w zadrzewieniach wypasał owce, ale również w zadrzewieniach robiniowych i owocowych stawiał pasieki z pszczołami. Można śmiało powiedzieć, że stosował wówczas to, co dzisiaj nazywamy agroleśnictwem. Dezydery Chłopowski jako żołnierz widział w zadrzewieniach również elementy obronne. Uważał, że można w zadrzewieniach prowadzić wojny partyzanckie, chociaż sam nie poważał tego sposobu walki jako mało honorowy. Generał Chłopowski nie był może wielkim estetą, sądząc po tym, w jaki sposób przebudował pałac w Turbii, ale zauważał estetyczne walory zadrzewień wylesionej już wówczas w Wielkopolsce.
Chronił oczka śródpolne, traktował je jako magazyny wody dla zwierząt i dla roślin. Dzisiaj wiemy, że rola oczek śródpolnych w krajobrazie rolniczym jest po prostu nieprzeceniona. One stanowią pułapkę biogenów związanych z nowoczesnym, intensywnym rolnictwem, ale również wyjątkowo mocny sposób podnoszą różnorodność przyrodniczą w krajobrazie rolniczym. Chłopowski wprowadził meliorację. Z braku w ówczesnych czasach rurek drenażowych Chłopowski używał kamieni i gałązek chrustowych. Później, mając już 62 lata po śmierci Stanisława Chłopowskiego z Czerwonej Wsi, został prezesem albo dyrektorem, chyba dyrektorem Towarzystwa Melioracji Obrzańskich. I w tym czasie w okolicach Turbi zostało wybudowanych wiele kanałów, które pozwoliły na osuszenie wielu hektarów ziem, które później można było wykorzystywać w rolnictwie. Zakładał parki dworskie w swoich majątkach, albo też, tak jak w Turbi czy w Kopaszewie, przekształcał parki zastane w stylu francuskim na parki w stylu angielskim. Parki francuskie są bardzo drogie w utrzymaniu. To są takie strzyżone, geometryczne wzory, żywopłoty, a parki w stylu angielskim są krajobrazowe, bardziej ekologiczne, bardziej naturalistyczne. Chłopowski w tym celu sprowadził nawet do Turbi francuskiego ogrodnika Augusta Denisota, który się tym zajmował zarówno w Kopaszewie, jak i w Turbi. Ja sobie zadałam pytanie, dlaczego tak było, bo przecież Chłopowski na pewno był w niejednym cudownym parku w stylu francuskim we Francji. I odpowiedzią jest po pierwsze to, że panowała wówczas moda na neogotyk w architekturze, czyli taki powrót do romantycznych siedzib przypominających zamki średniowieczne. I do tego stylu neogotyckiego prawdopodobnie bardziej Dezyderemu pasowały parki romantyczne w odbiorze, ale myślę, że nie bez znaczenia pozostaje fakt, że po prostu one były tańsze w utrzymaniu. Chłopowski to traktował jako pasywa po prostu. On ładował pieniądze tam, gdzie było warto, a nie w strzyżone żywopłoty się bawić. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że Chłopowski wprowadził okresy ochronne dla zwierzyny łownej w swoim majątku. Badania, jakie prowadził nad zadrzewieniami Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, który był właścicielem pałacu od 1953 roku do 2022, jednoznacznie potwierdziły zasadność stosowania zadrzewień w celu łagodzenia ekstremów temperaturowych, regulacji wiatru, zmniejszenia parowania, zwiększenia wilgotności gleby i ograniczania zanieczyszczeń związanych z nowoczesnym, intensywnym rolnictwem. Jednocześnie zadrzewienia mają znakomity wpływ na plony. Na terenie majątku ukształtowanego przez Dezdyrego Chłopowskiego został w 1992 roku założony Park Krajobrazowy imienia Dezdyrego Chłopowskiego. I jest to jeden z niewielu parków w Polsce, gdzie chroniony jest krajobraz stworzony przez człowieka. Krajobraz ten został doceniony przez Komisję Rolnictwa Unii Europejskiej, która wizytowała ten teren w 1992 roku i uznała go za wzorcowy przykład planowania, zarządzania i ochrony krajobrazu dla obszarów rolniczych niżu europejskiego. Tak to wygląda, że to są wszystko stare zadrzewienia, sadzone jeszcze przez Dezdyrego Chłopowskiego. Niestety one są tylko w okolicach Turbi. Im dalej praktycznie to już mechanizacja, następne pokolenia rolnictwa, wszystko wyparła.
Dezydery Chłopowski był nie tylko prekursorem nowoczesnego rolnictwa, ale również pracy organicznej. W zacofanych stosunkach społecznych upatrywał głównego powodu utraty niepodległości. Takim symbolem chęci zmian było zdjęcie przez Chłopowskiego z frontonu pałacu herbu szlacheckiego. Kto oglądał najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy, no to zapamiętał to. Dezydery Chłopowski zdjął herb szlachecki, umieścił zegar w jego miejscu, uznając to za taki przełom i symbol tego, że idzie nowe, że idą nowe czasy, że każda miniona sekunda jest już straconą i że każdy powinien nie marnować czasu, tylko pracować dla dobra społeczeństwa. Chłopowski wyciągnął z wojska takie przekonanie, że pańskie oko konia tuczy. Dlatego też sam osobiście doglądał wszystkich prac w polu. On rano był podczas dysponowania pracy przez zarządcę, a wieczorem był podczas rozliczania tej roboty. Codziennie rano objeżdżał wszystkie pola jeszcze przed godziną 8, a jeżeli tego było 30 000 mórk, czyli około 15 000 hektarów, to trudno sobie wyobrazić, jak to wyglądało, ale podobno robił to jeszcze mając 80 kilka lat. Chłopowski prowadził w swoim majątku praktyki rolnicze. Jego marzeniem było stworzenie w Poznaniu przy Bazarze Poznańskim razem z Karolem Marcinkowskim szkoły rolniczej z prawdziwego zdarzenia. Prusacy jednak na to nie pozwolili, dlatego Chłopowski już od 1834 roku rozpoczął tak zwane praktyki rolnicze, które wyglądały podobnie jak jego praktyki w Anglii. Co roku przyjmował najpierw 6, a potem 12 kandydatów na agronomów. Do Turbii przyjeżdżali synowie właścicieli ziemskich i uczyli się na początku produkcji roślinnej, potem przechodzili przez tak zwaną hodowlę, a następnie administrację i przetwórstwo. Z ręki Chłopowskiego wyszło 150–160 rolników, tak wielkich jak na przykład Maksymilian Jackowski, i można śmiało powiedzieć, że dzięki ich wiedzy, którą zdobyli w Turbii, wiele majątków polskich rozwinęło się i nie poszło w ręce niemieckie. Dezydery Chłopowski wspierał wszystko to, co polskie i katolickie. W Twierdzy Szczecińskiej napisał podręcznik o rolnictwie, który doczekał się 4 wydań. Kiedy ja przyjechałam do Turbii w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, to podręcznik ten jeszcze był uważany za całkiem aktualny podręcznik rolnictwa, chociaż napisany oczywiście językiem archaicznym. Wspierał polskojęzyczną prasę. Początkowo wydawał Mrówkę Poznańską, która była pismem kulturalnym. Wydawał ją w 300 egzemplarzach. Później był to przewodnik rolniczo-przemysłowy. Był on wydawany w Gostyniu i było to takie pismo bardziej poradnikowe, doradzało rolnikom, ale również miało elementy przetwórstwa, leczenia zwierząt, takich porad gospodarczych. Co ciekawe, Chłopowski nie tylko finansował to pismo, ale również sam do niego pisywał. I mam w pamięci taki artykuł o tytule Pranie owiec sikawkami konnymi. Później wydawał Sztukę Niedzielną i było to już pismo zupełnie skierowane dla ludu. Ono miało treści poradnikowe, ale również treści religijne. Było wydawane w bardzo dużej ilości, bo nakład jego liczył 2000. Co na tamte czasy to naprawdę było dużo. Chłopowski mobilizował ziemiaństwo do prenumeracji i do rozprzestrzeniania tego wśród ludu. I można śmiało powiedzieć, że często było to pierwsze słowo pisane świeckie pod strzechami.
Później wydawał ultrakatolicki Przegląd Poznański, gdzie redaktorem naczelnym był jego zięć Jan Koźmian i wspierał ziemianina, który popadł w tarapaty finansowe. Angażował się we wszystkie przedsięwzięcia o charakterze organicznikowskim. I tutaj Państwo pewnie więcej wiecie na ten temat niż ja. W bazach poznańskich Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego, które wspierało ubożą, a zdolną młodzież. Zasiadał w dyrekcji Ziemstwa Kredytowego, Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia, Towarzystwa Melioracji Obrzańskiej. Był członkiem Kasyna Gostyńskiego, Towarzystwa Centralnego Rolniczego. Był prezesem koła Kościańsko-Wschowskiego w tym towarzystwie. I co ciekawe, Chłopowski potrafił współpracować nie tylko z Polakami, ale również z Niemcami. I tutaj przykładem jest Towarzystwo ku ulepszaniu hodowli owiec, bydła w Wielkim Księstwie Poznańskim, które miało w statucie promocję jeździectwa i hodowli koni. Dezydery Chłopowski przez Polaków był odbierany jako wielki patriota, a z kolei przez Niemców jako wielki gospodarz. Był znakomitym kandydatem do reprezentowania na scenie politycznej sprawy polskiej. Dwukrotnie był posłem na Sejm Prowincjonalny Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1827 i w 1830, wtedy jako wicemarszałek. I mimo, że odrzucał on pomysły związane z walką zbrojną, to kiedy wybuchło powstanie listopadowe, wziął w nim udział. Chłopowski wspierał dzieło Edmunda Bojanowskiego polegające na zakładaniu ochronek dla dzieci włościańskich. W Turwi była, w Kopaszewie w dobrach Chłopowskiego była druga ochronka Bojanowskiego. W Turwi była trzecia ochronka Bojanowskiego. W dziennikach Bojanowskiego zapisało się wiele takich bardzo ciepłych słów i zdań Bojanowskiego, Dezyderego Chłopowskiego odnośnie troski o dzieci wiejskie. I na początku ochronki funkcjonowały na zasadzie bractwa kościelnego. Dziewczyny z ludu przyjmowały roczne śluby i nazywane były ochroniarkami. I to właśnie Dezydery Chłopowski nazwał ochroniarki po raz pierwszy siostrami i w Turwi zrodziła się idea stworzenia z tego zakonu klasztornego. Po śmierci Dezyderego Chłopowskiego cały ten pomysł przejął jego zięć Jan Koźmian, który początkowo był prawnikiem, więc napisał dla zgromadzenia statut, a potem został po śmierci swojej żony Zofii, córki generała, został księdzem, chyba nawet jest pochowany w katedrze poznańskiej i był takim kapelanem i ojcem duchownym, ponieważ znał to dzieło od samych podstaw. Także ja też lubię mówić w Turwi, szczególnie w kaplicy w Turwi, że Dezydery Chłopowski był prekursorem nowoczesnego rolnictwa, pracy organicznej, kształtowania krajobrazu, ale również kultu maryjnego na ziemiach polskich. On widział po prostu w Kościele możliwość edukacji ludu, możliwość podnoszenia ich morale, uczciwości. Oczywiście widział również potrzebę kształcenia duchowieństwa. I mimo, że on był ultrakatolikiem, wręcz dewotem na starość, to w Turwi nigdy nie rodzono się księży i zawsze patrzono tak z pewnym niedowierzaniem na ich decyzje. Chłopowski w swoim majątku stworzył szpitalik, taki lazarecik, ale również dom starców, w którym mieszkali byli pracownicy folwarczni. Tymi chorymi ludźmi opiekowały się właśnie ochroniarki, późniejsze służebniki Najświętszej Maryi Panny, ale również córki Dezyderego Chłopowskiego, Zosia i Józefa, i Antonina, żona Dezyderego Chłopowskiego. Ona również doglądała chorych. Na koniec należy podkreślić, że
Wszystkie działania Dezyderego Chłopowskiego polegały na jego przekonaniu o wielkiej sile, która drzemie w każdym człowieku i o sensie pracy każdego z nas dla dobra społeczeństwa w odzyskaniu niepodległości. Chłopowski dążył do otrzymania maksymalnych zysków, dążył do wzbogacenia się, ale jednocześnie troszczył się o ochronę i odnawialność zużywanych zasobów. Nie prowadził tzw. gospodarki rabunkowej. Chłopowski w swoim gospodarstwie ziemię marglował, gipsował, nawoził przefermentowanym obornikiem, ale również stosował komposty roślinne, czy też komposty zielone, tak zwane poplony. Chciał stworzyć gospodarstwo, ale również społeczeństwo znakomicie funkcjonujące w przyszłości. Trwałe wyniki jego działalności sprawiają, że można Dezyderego Chłopowskiego z całą świadomością i przekonaniem nazwać prekursorem nowoczesnego rolnictwa, kształtowania krajobrazu, pracy organicznej. Dziękuję bardzo. Skończyłam.